Witam serdecznie wszystkich moich widzów mojego kanału. Dzisiaj dotarła do mnie tutaj paczuszka z paroma preparatami z firmy TJW, z granulatami. A u nas, jak widzimy, jest taka pogoda. Teraz przybyła, muszę ją zapakować do magazynu. Są to granulaty dla gołąbków, granulaty na okres, czyli można powiedzieć rozpakowywanie tu robię. To są w hodowli mocno przydatne, czyli tutaj mamy Aquacid, no otwieraj się, Aquacid, tutaj mam Proimmuno, dobre bakterie, przyda się gołąbkom, Colostrum, także tutaj jest Proimmuno, Colostrum, to jest dobra odżywka do podawania przy wychowie gołębi młodych, bo ma białko, siarę, jest to siara no z krów pozyskiwana, suszona siara, zresztą siara bydlęca, koncentrat białka i tu jest chyba 40% białka. Ile tu jest procent białka? W 1 kilogramie białka jest 550 gram, kilogram to 1000 gram, więc 55% białka. 55% białka, także fajne przy wychowie młodych. Białko. Proimmuno to są dobre bakterie, niszczy mykoplazmozę, mykotoksyny, znaczy grzyby, zawiera probiotyki, niszczy candidia, grzyby, zawiera witaminę C. Także jeśli chodzi o, tutaj pokażę, Aquacid, zakwaszacz, gołębie fajnie go piją. Granulat ma to fajnego, że oprócz tego, że zawiera białko, to zawiera też i witaminy, i zawiera też żelazo, mangan, miedź, kwas foliowy, także różne rzeczy, które pomagają naszym gołąbkom. Kiedyś kruszono, jakoś dostarczano to, a data produkcji, jak widzicie, 8 luty, świeżutka data produkcji. I jeszcze, żeby być w pełni tutaj, otworzę to, tu jeszcze jest, z drugiej strony się otworzy, jedną ręką to nie jest tak prosto, ale może się uda, o. I humus, też koncentrant do sporządzania, kwasy humidowe, także zwalcza biegunki, wzmacnia odporność, wiąże toksyny, także tutaj mamy i Procox na koksydiozę i infekcje bakteryjnym, także tutaj białko, tu też jest mączka sojowa, to też ma trochę białka. W 1 kilogramie białka 430 gram, czyli 43% białka też to ma, więc na zmianę gołąbkom przy wychowie młodych i humusy. To na wychów młodych plus granulat, który ma wszelkie też pozytywne, to są strawne ziarna, ja tego dokładam jak będą młode do karmy. Super fajna sprawa. No i dzisiaj też miało być trochę o grytach. Co prawda ja na filmach pokazuję cały czas, co stosuję, jeśli chodzi o gryty. Jeśli widzieliście u mnie, to są gryty firmy ID. Tu jest taka Calcium Forte, to przed samiczką teraz
głównie żeby po prostu do zniesienia jajek. Stale podaję Condition. O, to jest taki gryt drobny i tutaj gryt z anyżem. Gryt z anyżem. Tego idzie najwięcej, tego idzie mniej. Tak naprawdę bardzo długo szukałem dobrego grytu. A dlaczego szukałem dobrego grytu? Aha, jeszcze minerały Mariena, ale minerały Mariena mam w woreczku. To wiadomo, nie jest tanie, łyżeczka i to podaję na karmę. Plus jeszcze podawałem jedne minerały, ale mi się już skończyły i muszę do Tomka zajechać. Także jeśli chodzi o minerały, to podaję obecnie, jeszcze podaję, żeby być 100%. Dostałem w promocji na wystawie, wygrałem w konkursie, no to troszkę podaję tych. Ja się staram zmieniać różne minerały, a minerały łączę z naturalnymi olejkami. Olej z orzechów włoskich i powiem, to produkuje mój znajomy, który tłoczy to są z tłoczenia naturalnego. 100% olej. Ktoś powiedział, że taka butelka musiałaby kosztować z konopi na przykład 300 zł, a z włoskiego co najmniej grubą kasę. Powiem wam, że takie 300 ml kosztuje około 40-50 zł. To tam się zawsze idzie dogadać. 40-50 z wysyłką. Jak się kilka weźmie, to naturalny olej. No i taki daje. A teraz wracając jeszcze do tych grytów. Ostatnio zadzwonił do mnie znajomy, że po podaniu mineraliów zaczęły mu gołębie padać, bo te nasze mineralki są często z dużą zawartością soli. Gołębie jedzą je jak głupie, a potem okazuje się, że coś im się dzieje. Mówiłem o tym z Tomkiem na filmie, ale po prostu można sobie zatruć gołębie wręcz do takiego stopnia, że mogą paść. Już nie mówię o laniu, o tak zwanej chorobie gołębi młodych, o chorobie okołołęgowej. Wszystko to było omawiane z Tomkiem Klimczakiem na filmach, które tam są umieszczone w internecie. Właśnie choroba lęgów, jak temu zapobiegać, co podawać. Wszystko jest na filmach z Tomkiem Klimczakiem. Już to było przeze mnie poruszane odnośnie właśnie grytu, wychowu młodych, podawania, co i jak, kiedy i jak zrobić, żeby młode się dobrze chowały. Także no, jeśli pamiętacie, to super, tam sobie filmy obejrzeć właśnie z tym, co Tomek Klimczak powiedział. I tu kolega właśnie zatruł sobie gołębie, stosując nieodpowiednie gryty. Podał, rzuciły się, nie będę mówił jakiej firmy gryty, ale mnóstwo tych grytów jest nieodpowiednich. No i ja stosuję te, plus tam coś, jakiś dodatek, ale bardzo ostrożnie. Mimo że te daję, mieszam ją z karmą. Na poprzednich filmach koledzy, koleżanki to widzieli. Mamy nowoczesne czasy i dzisiaj no nie robię sobie. Kupuję czasami worek z kamykami jeszcze, coś tam, żeby sobie domieszać, ale tak głównie bazuję na tym, co wam tu pokazałem. I jakby jest ok, bo na pewno te wapno i plus właśnie te granulaty, które dzisiaj przybyły, one mają właśnie witaminy, zastępują granulaty. Przy podawaniu granulatów zauważyłem spadek pobierania grytów, po prostu tam są witaminy i łatwo skutrawne. Taki granulat powoduje, że gołąbki się mniej męczą przy karmieniu młodych. No, rozrywka, jak to się mówi, cardio zrobione. Mam ich raz, 2, 3, 4, 5, 6 woreczków. Ja tego daję gdzieś 1/5, 20% do 30%.
czyli gdzieś mi to starcza na tego jest 120 kg razy 4, do tego 400, gdzieś na 500 kg karmy dla gołębi rozpłodowych i młodych. Później na początku daję Protimax po odłożeniu młodym, tak samo jak z karmą rozpłodową, a następnie Protimax zmieniam na czarne worki, czyli na karmę granulowaną z ziołami na adeno, czyli dodaję do gołąbkom granulatu, który wspomaga czy zapobiega rozwojowi adeno. Także to mi wystarczy na cały okres rozpłodowy, wychowanie młodych wraz z karmą rozpłodową, którą też już mam. Tu mam karmę rozpłodową, cały zestaw. Także karma rozpłodowa razem z granulatem podawane będzie i na tym chowam młode, plus gryty i dodatki na karmę, które tam podałem, koksy, proimmuno, humus. No i to wystarcza, żeby wychować piękne młodziaki. Także dobre bakterie, proimmuno, zwalcza grzyby, białko z siarą i tu też jest fajne, i tam drugi humus i kolostrum. Ja tego dużo zużywam w ciągu całego roku. Też są jeszcze stare zapasy, już te nowe zamówiłem. Najnowsza produkcja, 6 luty, 7 luty, 7 luty. Nowość od razu, znaczy nie nowość, bo to są preparaty już, ale nowo wyprodukowane, świeżutkie. 7, nie, data ważności. A nie, 07.05.2024, tak. 23 stycznia. Tu jest świeża produkcja Procoxa. Tak. Dokładnie. Tak to wygląda. O, tutaj mamy samczyki. No i jeszcze dzisiaj trochę o grytach będzie, ale tym razem o grytach rasie gołębi Józefa Gryta, gołębi, które posiadam. Józef Gryt, który się urodził 13 marca 1925 roku, zmarł 23 listopada 1995, jak udało mi się odnaleźć. Odnalazłem stary artykuł o pszczeńskich hodowcach i Józefie Grycie. Pszczeńscy hodowcy 3 razy zdobyli mistrzostwo okręgu. Tytuł tego bronił nieżyjący już hodowca Józef Gryt, wicemistrz Polski. Także Józef Gryt był wicemistrzem Polski. Także jeśli chodzi o sukcesy właśnie gołębi Józefa Gryta, to był on czołowym hodowcą okręgu Katowice i miał przyjemność też być wicemistrzem Polski. W dawnym wywiadzie z Józefem Grytem w hodowcy, Józef Gryt, pytany o pochodzenie swoich gołębi, wymienił Jorka, Sobika i Glęca i potwierdził to przed śmiercią w rozmowie tutaj z kolegą, więc takie informacje uzyskałem. Zresztą też na internecie znalazłem informację, że Brunon Jorek, Leon Sobik i Józef Glęc, wszyscy z wodzisławskiej dzielnicy Radlina, bez wątpienia posiadali podobny materiał, bo byli bardzo dobrymi kolegami. Jedni hodowcy to relacjonowali i pamiętają, jak Jorek mówił, że wszyscy ci wymieni hodowcy posiadali ten sam materiał, także wymieniali się, byli to kumple, rywale z podwórka, którzy rywalizowali na lotach, kumplowali się, wymieniali się gołąbkami, także to były gołębie Józefa Gryta, który właśnie od Leona Sobika
Glęca i Jorka posiadał gołębie i uzyskiwał z nimi świetne rezultaty. Właśnie oryginały gołębie z linii Józefa Gryta od lat dawnych są na hodowli, jeszcze na hodowli, którą z ojcem od 1989 roku gołębie Gryta są w hodowli i kolejne pokolenia, no i cały czas ta linia jest i świetnie się spisuje, także tutaj pochodzenie gołębi Gryta to Glęce, Jorki i Leon Sobik. Tyle informacji mam, więc tak to wyglądało. Wiemy, że Glęc miał gołębie z zachodu, z linii Karla Schelensa, a ci pozostali też się tam wymieniali gołębiami, więc na pewno jakaś krzyżówka tych gołębi była u Józefa Gryta. O, tutaj mamy samczyki. Moje samczyki rozpłodowe i tu właśnie są jeszcze oryginalne syny starej Grytki. Jest też tutaj oryginalny syn, ten Grytka razy jej własny syn. Tutaj zaprezentuję wam te gołąbki, jak wyglądają. Po starej Grytce gołębi na gołębniku dość sporo. Stara Grytka, właśnie super, że te gołębie z Grytów pasowały w krzyżówce właśnie z szybkimi gołębiami. U mnie były łączone z linią Ringlose, z linią Gintera Prange, Ringlose. Samiec właśnie z tego połączenia tutaj widoczny, także te Gryty nadawały się na wszystkie dystanse, na loty krótkie, długie, na ciężkie. Rodzina Gryt u mnie na hodowli ma tę własność, że właśnie przede wszystkim są to gołębie fajne do krzyżówki, bo one bardzo mocno to jakby przekazują krew, bo wyszło na to, że jeśli były gołąbki z tej linii i chowało się je w pokrewieństwie na linię, to nawet wychodziły takie ewenementy, że na przykład miały więcej piór, 14 piór w ogonie, jakieś dodatkowo, tak to po prostu taki mocno jakby pokazywały imbret, mocno się ta krew przebijała. Tak mi się wydaje, że te gołębie jak w krzyżówce się daje, to jakoś tak przekazują, że znowu dziecko jest podane podobne fenotypem na linię Gryta. Oczywiście też coś w krzyżówce tutaj tych gołębi wychowałem. Tu akurat są niebieskie, ale sporo było gołębi też barwy ciemnej, barwy pstrej. Linia Gryta to linia gołębia Setki słynnego. Był to gołąb, najsłynniejszy gołąb Józefa Gryta, Setka, i właśnie z tej linii bardzo wiele gołębi się wywodzi. Był stary lotnik i te gołębie w hodowli są jeszcze z ojcem, lotując od roku 1989, czyli już szmat czasu, naprawdę bardzo długi okres w hodowli. Przez te wszystkie lata te gołębie występowały, różne historie z nimi były z tego świetne lotniki, które zdobywały pierwsze konkursy przez tyle lat i cały czas te gołębie są. Tutaj matka tych oryginalnych Grytów wywodziła się z roku 2010. Sama jako roczna była najlepszą lotniczką, za nią był dyplom, więc nie są to gołębie tylko z teorii, że z linii chowane, tylko po prostu lotniki, które się obroniły, i te, które najlepiej leciały, to te się dalej wychowywało, dalej się kontynuowało tą linię, więc ta stara Grytka była ileś lat z gołąbkiem z linii Prange naparowana, jest mnóstwo dzieci, kilkanaście,
i na WG potomków z Krzyżówce na Szaleńca, na Van Loona powysyłałem z tej linii właśnie Gryta i te gołębie też sobie bardzo dobrze radziły, więc dalej ta stara linia śląskich gołębi z Pszczyny od Józefa Gryta, który jak wiemy miał gołębie od Leona Sobika i innych hodowców, od Glenca, jak to tam w wywiadzie w gazetce było opisane, od Jorga, od kolegów, którzy z Wodzisławia Śląskiego były te gołąbki, także ich potomkowie są u mnie. Dobry lot.